Hej, tu Seba, a dziś zapraszam na ewolucję, a w zasadzie rewolucję w nadziewaniu kiełbas i kabanosów. Może spora zmiana, ale robi niesamowitą robotę. Przyspiesza i ułatwia nadziewanie. Zapraszam na nagranie. Moje początki z robieniem kiełbas zaczęły się od kiełbasy białej. Myślę, że wiele osób od tego zaczyna. Jest to w sumie najprostsza kiełbasa, nie wymaga wędzenia, wymaga samoparzenia. Zacząłem od takiej maszynki, inwestycja w moją pierwszą maszynkę, która ma już w tej chwili ponad 10 lat. Ona w zestawie ma lejek do nadziewania kiełbas. Się składa to standardowo ze ślimaka, który nam będzie popychał mięso, tak samo jak popycha do mielenia. Takie coś, które nam po prostu stabilizuje wałek. Taki plasticzek z otworami. Do tego przychodzi lejek do kiełbas i nakrętka. I mając taki zestaw, możemy nadziewać kiełbasy. Bardzo spoko się nadziewa kiełbasy grube. Białą kiełbasę mi się udawało przez lata nadziewać spokojnie. Niestety, przez grubość tego lejka, on tu jeszcze ma fajnie takie odpowietrzniki, bo są takie rowki, bruzdy. Bardzo fajnie się nadziewa kiełbasy, ale trzeba uważać. Przede wszystkim, mimo że jest silnik elektryczny, pracujemy cały czas dwoma rękoma. Musimy cały czas popychać to mięso, żeby było w miarę ciasno nabite. Śruba powoduje to, że jeżeli nie będzie mięsa podawanego ciągle, czyli tak musimy pracować cały czas dwoma rękoma. Musimy tutaj mieć naddatek mięsa i go pakować. Jeżeli zrobimy przerwę, no to będziemy mieli po prostu przerwy w podawaniu mięsa, będą dziury i tak dalej. Przy grubych kiełbasach, przy kiełbasach takich zwykłych, czyli tam jelita wieprzowe, da się to zrobić i da się nadziewać w miarę poprawnie kiełbas. Niestety, ten lejek wyklucza nadziewanie kiełbanosów. Średnica tutaj jest jego dosyć duża. No to jest 25 mm, czyli taka idealna średnica pod jelita wieprzowe do nadziewania zwykłych kiełbas. Do kabanosów potrzebujemy 12 do 15 mm. Można dokupić taki lejek, ale przez to jak śruba jest zbudowana, jak to działa, jeżeli nam się zacznie zapychać na lejku, to automatycznie ta śruba zacznie nam to mięso domielać. I nam się zacznie robić parówka zamiast kabanosa. Co gorsza, albo maszynka się spali, bo będzie miała za ciężko, a jeżeli ma odpowiednią moc, to po prostu, jak w tym przypadku, się wykruszy ten plastik, który tutaj jest odpowiedzialny za przełożenie napędu. Mi się to już zdarzyło kilka razy. Mam w tej chwili dwie śruby, bo tutaj chyba się zablokowała i nie mogłem tego wykręcić, już nie pamiętam. Więc generalnie tak to działa. Praktycznie nie da się na takiej maszynce zrobić kabanosów, chyba że poświęcimy na to cały dzień. Naprawdę działa to bardzo wolno. Kiełbasy grube, zwykłe kiełbasy da się zrobić. Ja tak działałem kilka lat i było spoko. Kabanosy po prostu praktycznie się nie da. Kolejną nadziewarką w mojej przygodzie wędliniarskiej jest taka nadziewarka 5-litrowa, mocowana do blatu, bez przekładni, czyli kręcimy korbą. Tyle ile kręcimy, tyle oddajemy siły na wypychanie. Jest spoko. Po pierwsze, to jest nadziewarka. Ona nie mieli dodatkowo farszu, tak jak tam była śruba, czyli ten farsz, tak jak zmielimy na oczkach, taki jaki chcieliśmy, czy pokroiliśmy w kostkę, czy tak dalej, to nam nabije te kiełbasy taką konsystencję, jaką chcieliśmy uzyskać. Nie będzie dodatkowego tego przemiału. To raz. Dwa, to jest 5 litrów, czyli nie będzie, załadujemy całą do samej góry, odpowietrzymy i nie będzie problemu z pustymi przelotami, że gdzieś tam nam strzeli powietrze. Po prostu będzie kiełbasa równo, jelito będzie równo napełniane i to jest plus właśnie nadziewarek. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, to razem z tą nadziewarką mamy chyba 5 lejków w zestawie. Od najgrubszego do najcięższego. To jest do grubych kiełbas, tutaj takie jakieś pośrednie. Generalnie ja chyba korzystam z tych. Gruba kiełbasa, normalna kiełbasa albo ten i kabanosy. Tu widzicie, że ten do kabanosów jest nawet już prawie wygięty. To nie wiem, czy nie od mycia, właśnie ze względu na to, że są plastikowe. Jeżeli chodzi o te lejki, no to je się po prostu wkłada, przekręca, jest zamocowany. Szybko się to robi. Jeszcze nie miałem sytuacji, żeby się wyrwał. Tutaj gdzieś bokiem mi czasem mięso wylatuje, ale nie miałem sytuacji, żeby coś wypadło, się wyrwało. Więc jest to w miarę ok. Minusem jest to, że no musi być taki specjalny lejek przez producenta z tymi tutaj uszkami
No idzie gdzieś dokupić, jakby się uszkodził na pewno, ale ciężko jest dorobić takie niestandardowe lejki, czy nierdzewne, więc zawsze te plastikowe. On mi się chyba, nie wiem, albo od temperatury przy myciu, albo, nie wiem, od czegoś wygiął, albo już taki był. I tak to działa. Jeżeli chodzi o wypychanie. Wypychamy takim tłokiem. Tłok jest silikonowy. Tu w środku jest otwór na dziurkę, bo się go tutaj przykręca, tak? Do tego. Tam w środku w dziurce jest teoretycznie otwór w śrubce, żeby się odpowietrzało. To i tak się zapycha, i tak jest problem tutaj z zapowietrzaniem się tego układu całego, więc działa to tak średnio. I tłok jest płaski, dno jest trochę wyprofilowane w dół, więc na samym koniec dużo mięsa zostaje niewypchniętego. Spore straty, bo zdarzało mi się nawet do pół kilograma, jak był duży lejek czy coś, do pół kilograma strat mięsa, znaczy strat. Albo to pakowałem do szynkowaru i robiłem jakąś małą szynkę, albo na kotlety, więc generalnie tak to wygląda. Kolejny problem, przy robieniu kabanosów używamy bardzo małego lejka. Przy takim lejku, kiedy kabanosy mamy zrobione poprawnie, czyli trochę grubiej zmielone, czyli na 8, 10, kiedy chcemy, żeby te mięsko było takie, żeby tam było mięso, a nie parówka, tak? Więc mamy grubo skrojone, no to potrzebujemy bardzo dużo siły, żeby to nadziewać. No więc problem z tą nadziewarką jest taki, że ona musi być przymocowana do blatu. Jak ją przymocujemy do blatu, no bo wiecie, ten mój blat, to wiecie, jest bo jest. Druga sprawa, no jak nadziewamy, to największą siłę dajemy w momencie, kiedy robimy w dół, tak? A potem jest bardzo trudno nadać siłę, kiedy próbujemy do góry. To ten stół cały musimy odrywać. I to jest problematyczne, w ogóle trzeba bardzo dużo siły wkładać w robienie kabanosów. Ja zrobiłem sobie taki patent, że tutaj mocowanie wajchy po prostu odkręcam. I w momencie, kiedy... zjechała. I w momencie, kiedy jestem... I teraz tak, jak nadziewam, i w momencie, kiedy najwygodniej nadziewa się, jak wspomniałem, w ten sposób, czyli dociskamy. I zjeżdżamy, potem wajcha jest tutaj, i potem trudno jest to, bo no stół podrywamy cały. Po prostu wajchę przekładamy i znowu dociskamy. Przekładamy i znowu dociskamy. I tak dużo łatwiej się nadziewa kabanosy. To już sprawdzone, bo generalnie robiąc w ten sposób, że kręcąc tak cały czas, no jest po prostu ten etap tutaj, żeby nie wywrócić całego stolika, żeby... no jest bardzo trudny, więc generalnie odkręcamy śrubkę, przekładamy i działa to dużo sprawniej. I tak działałem, myślę, że przez 5-6 lat. Zawsze było tak, że jak robiłem kabanosy, naszykowałem sobie 5-6 kg mięsa na kabanosy, to gdzieś po 3-4 kg wymiękałem. Po pierwsze, jak kupiłem sobie 15 czy 20 metrów jelit, gdzie zakładałem, że mi starczy, to jelita mi się kończyły, baranie, 18-20 kaliber. I zawsze miałem w pogotowiu osłonki białkowe, tak żeby zrobić jakąś kiełbasę grubą z tych resztek. Więc 3-4 kg z tego to jeszcze 2 kg musiałem pakować osłonki białkowe po prostu. Albo już nie miałem siły po 2-3 godzinach walczenia z tymi kabanosami, albo mi się jelita kończyły, więc kabanosy to jest ciężka sprawa. No i kiedy już w końcu stwierdziłem, że czas się po raz kolejny zupgrade'ować, poszukałem i są nadziewarki. Kolejnym jakby moim etapem było kupienie takiej nadziewarki. Jest to nadziewarka 7-litrowa. Ona występuje u wielu producentów. Yato, Handy, Proficook, Vervo, coś tam jeszcze. One mniej więcej wyglądają tak samo działają, więc ja konkretnego producenta nie będę polecał. Polecam sobie samemu poszukać, ale tak kupiłem, jak już chciałem zupgrade'ować, czyli tam miałem 5-litrową, teraz na 7-litrową. A więc jakie są zalety tej nadziewarki? Przede wszystkim stabilność. Nie trzeba mocować do stołu. Ona ma tu szeroką stopę, jest ciężka i generalnie nie trzeba naprawdę dużo siły, żeby nią operować. Ona ma przekładnię na 2 biegi. Bieg szybki. Jak chcemy pociągnąć do góry, to kręcimy korbą, którą mamy w zestawie. Taką korbą kręcimy i szybko podnosimy do góry, jak chcemy wyciągnąć, a jak chcemy powoli nabijać, to mamy bieg wolny, on jest dużo silniejszy, tam jest przekładnia i wtedy nam się to fajnie nabija, nie potrzeba dużo siły używać. No i generalnie działa to fajnie. Kolejnym plusem jest to, że mamy tutaj śrubę, nakrętkę tak naprawdę i możemy sobie wkładać lejki. W zestawie mamy 4 lejki, czyli standardowo gruba kiełbasa, zwykła kiełbasa, powiedzmy kabanosy, z tym, że ten do kabanosów to jest 16 mm z zewnątrz, a w środku ma 14. Ja dokupiłem jeszcze nierdzewny. Jeżeli ktoś by szukał kołnierza, to musi być chyba 54 albo 55 mm. 56 musiałem trochę zeszlifować.
No i to on, co kupiłem, to on ma zewnętrzną niecałe 13 mm i w środku ma tam pewnie dziesiątkę, tak? 10-11 mm. Więc ja specjalnie do kabanosów dokupiłem jeszcze lejek, żeby było jeszcze trudniej. Ale generalnie wkładam taki lejek, dokręcam i działa. Kolejnym atutem tej nadziewarki jest tłok. Tłok jest o tyle fajny, że no, właściwie go można odkręcać, więc łatwo się go odkręca, demontuje. Tłok jest wyprofilowany, czyli on jest pukły, tak samo jak dno, czyli jest dopasowany do dna wypukłość, czyli bardzo mało tracimy w wypychaniu, czyli praktycznie całe mięso wypychamy. Ja po robieniu kabanosu miałem taką dosłownie garstkę na jednego kotleta. Tłok jest cały z nierdzewki, ma dookoła tylko tutaj uszczelkę. W komplecie dostajemy zapasową uszczelkę, jakby nam się ta uszkodziła. Demontaż uszczelki jest bardzo łatwy, warto go zrobić w ogóle, cały tłok wymontować, żeby go umyć. Jest bardzo fajny system odpowietrzania, który naprawdę działa, to odpowietrzenie. Tam jest śrubka, która po prostu pod naciskiem zwalnia powietrze i to działa bardzo fajnie. Tu nie miałem problemu z zapowietrzeniem się tej nadziewarki, czyli nie było przestrzeni powietrza, która potem trafiała na jelita. Działa to bardzo sprawnie. Te mniejsze wersje myślę, że tak samo by się sprawowały, więc jeżeli ktoś chciałby trochę zaoszczędzić, bo ta kosztowała 600-700 zł, ta kosztuje, 5-litrowa kosztuje chyba 100 czy 2 mniej, no i tak w dół, czyli 3-litrowa między 300-400 zł kosztuje, ale generalnie ta z przekładnią naprawdę warto zainwestować w taką, zwłaszcza, że tak jak mówię, jej nie trzeba mocować do blatu, nie trzeba się z nim mocować i działa to super, naprawdę to jest przesiadka już na tym etapie. Na wyższy poziom po prostu działania z nadziewaniem czy z obróbką wędlin, kiełbas. Jeżeli chodzi o tą nadziewarkę, ja poszedłem jeszcze o krok. Ja do niej, tu możecie spojrzeć, zamocowałem silnik od wspomagania Renault Clio. Do tego mam skonstruowany napęd na baterię, takie do wkrętarki i przycisk nożny. Generalnie w tej chwili przede wszystkim mogę operować dwoma rękoma, które bardzo mi ułatwia nadziewanie jakichkolwiek kiełbas, zwłaszcza kabanosów, gdzie te jelita potrafią, chwila nieuwagi, potrafią się pruć, jak niesamowicie, duże straty na jelitach. Mogę pracować mobilnie, mam zestaw na baterię. Mam tutaj obroty, regulacje, do tego prawo, lewo, czyli góra, dół, podnoszenie, opuszczenie tłoka i sterowanie, tak wspomniałem, nogą. Ułatwiło robotę. Ja potrafię naprawdę, gdzie wcześniej mi nadziewanie 3 kg kabanosów potrafiło zająć godzinę, 2-3, to ja tutaj w pół godziny, godzinę nadziałem 10 kg mięsa nadziałem, myślę, że niecałą godzinę kabanosów. To jest po prostu jakiś niesamowity rekord, przy czym w ogóle się przy tym nie zmęczyłem, bo ja generalnie walka z tą wajchą, ze stolikiem, ze wszystkim, to była po prostu jakaś mordęga. W tej chwili to działa po prostu, no niesamowicie. Więc ja polecam taki upgrade. To nie był duży koszt, bo sama nadziewarka, tak jak wspomniałem, kosztowała 600-700 zł. Silnik mnie kosztował 60 zł od wspomagania. To jakaś blacha, tam 80 zł. Można to zrobić jakimiś tańszymi elementami, to użyłem nierdzewki. Przycisk nożny 40 zł, jakieś złączki, tam duperele, takie i tamte. To już miałem wcześniej zrobione, ale to też myślę, że koszt elektryfikacji takiej nadziewarki, czy to jest 3-litrowa, 5-litrowa, czy 7-litrowa, to jest około 100-200 zł. No i trzeba mieć oczywiście jakieś tam narzędzia, chociaż jak widzieliście na filmiku, albo jak zobaczycie na filmiku, żadne skomplikowane narzędzia nie są potrzebne. Wystarczy wkrętarka i coś do cięcia, zwykła szlifierka kątowa, żeby przerobić to na elektryka. I to naprawdę dużo czasu mi nie zajęło. Aha, no jeszcze nie wspomniałem o tym, jak łatwo jest w ogóle taką nadziewarkę nabijać. Odchyla się, tłok jest z góry, odchyla się, ładujemy tutaj ten pyk na dół. Tu możecie zobaczyć. No. Tu widzicie, jedziemy w dół, zapala się lampka kontrolna i nadziewamy. Patrzcie, jedzie w dół. A jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, pociągamy, nam się tutaj rozłącza i nie potrzebujemy guzika awaryjnego, żeby nam to przestało, żeby nam to działało. Kolejną kwestią bezpieczeństwa jest to, że ta wtyczka tutaj ma wbudowany w środku bezpiecznik. Wyłączę. Ta wtyczka tutaj ma w środku wbudowany bezpiecznik 15-amperowy. Ten bezpiecznik już mi się raz przepalił. Kiedy się zapatrzyłem i wjechałem do samej góry i tłok mi się zablokował o górną półkę. Co się stało? Nic się nie stało. Przepalił mi się bezpiecznik. Szklany 15-amperowy. Generalnie kwestie bezpieczeństwa też są rozwiązane. Polecam to moje rozwiązanie. Za nieduże pieniądze można sobie tak ułatwić pracę. Zresztą zapraszam na nagranie z testu, gdzie sami zobaczycie, jak to wszystko pięknie działa. A więc tak, do przetestowania nadziewarki użyję specjalnego lejka do kabanosów 12 mm. On nie jest dostępny w zestawie, musiałem go domówić ekstra, żeby sprawdzić po prostu w najbardziej ekstremalnych warunkach napęd do tej nadziewarki.
Jeżeli chodzi o kabanosy, to mam 10 kg mięsa. 6,5 kg to była karkówka wieprzowa, 1,5 kg to był boczek, jakaś tam słonina i 2 kg mięsa wołowego. Jeżeli chodzi o przyprawy, to na te 10 kg 15 g pieprzu, 3 g gałki muszkatołowej, 3 ząbki takie większe czosnku i na każdy kilogram mięsa 20 g soli, klującej pół na pół. Więc ja teraz przejdę do nadziewania. Aha, jeszcze taka uwaga przy kabanosach. Przy kabanosach nie musimy tego mięsa tak bardzo mocno wyrabiać. Ono nie musi być super wyrobione, ono ma być wymieszane. Wtedy te kabanosy powinny być bardziej sprężyste, strzelające. Nie musi się wytworzyć ta masa klejąca jak przy kiełbasach. Kabanosy mają będą podsuszane i zależy nam na tym, żeby one były takie właśnie strzelające, takie cyk, nie? Więc musimy tego bardzo, bardzo mocno wymieszać. Chodzi o to, żeby tylko wymieszać z przyprawami, żeby się te przyprawy ładnie rozeszły. Ja też z przyprawy częściowo wołowinę trochę skutrowałem z lodem i czosnkiem i właśnie z przyprawami, tak żeby wołowinie przenosić tą całą esencję przyprawową. Więc ja teraz przechodzę do nadziewania, do nadziewarki i jedziemy z koksem. No, tak weszło mi 6 kg do tej nadziewarki 7-litrowej. Zostało mi 3700, więc tyle mniej więcej 7-litrowa nadziewarka, jakby kogoś to interesowało, zmieści. Nadziewać kabanosy będę w jelita baranie, kaliber 18-20. Tutaj specjalnie nie brałem jakichś na tubach czy na paskach. Chciałem po prostu zobaczyć, jak się nadziewa na ten lejek 12 mm. Bardzo łatwo się naciągło jelita, więc w sumie to spoko. No i tu już przechodzę do właściwego nadziewania kiełbas. Jest to w sumie moje pierwsze podejście, więc tutaj musiałem trochę dokalibrować, stosować prędkość nadziewania. Ale jak już wszystko ładnie ustawiłem, możecie zobaczyć tutaj w czasie już takim rzeczywistym, jak mi idzie to nadziewanie. To naprawdę byłem pod wrażeniem, w ogóle korzystając z 2 rąk, oburącz nadziewając, możecie zobaczyć, jak to szybko, sprawnie idzie. Takie krążki, jak tutaj widzicie, całego jelita, z kawałka całego jelita, zajęło mi nadziewanie 5 minut. To jest naprawdę bardzo, bardzo szybko i bardzo, bardzo płynnie. Więc tutaj już puszczę dalej na przyspieszeniu, żeby wam nie marnować czasu i możecie zobaczyć do końca, jak ja to nadziewam, właśnie w jakim tempie to idzie. Tutaj jest chyba przyspieszenie 10-krotne, więc trochę szybciej, ale specjalnie włączyłem stoper, także wyszło w około 5 minut. Na koniec tylko wystarczy odwrócić kierunek, trochę zassać, czyli pociągnąć do góry nadziewarkę, tak żeby nie wychodziło. No i tu już wiążemy i takie całe pakiety, krążki. Właściwie to nie tylko jeden, tylko właściwie jeden za drugim mi taki wychodził. Tu jeszcze wam pokażę, jak w trakcie nadziewania po prostu dokładam farszu. Tamten odpowietrznik działa bardzo dobrze, czyli właściwie tutaj w trakcie nadziewania, w trakcie jelit doładowałem tego farszu, który mi został, tego tam było około 3 kg, dorzuciłem do nadziewarki, a potem ładnie, szybko zjechałem, odpowietrznik mi wypompował powietrze i mogłem kontynuować nadziewanie reszty mięsa. Jak wspomniałem, takie kręgi wychodziły mi jeden za drugim i dosyć szybko i sprawnie. Też przez to, że lejek ma 12 mm zaledwie, to nie ma problemu z pękaniem jelit, a ja też to dobrze kontroluję, właśnie pracując oburącz. No i tu już teraz wieszam na kołkach, żeby ociekały, no i wędziłem 3-4 godziny w temperaturze 55 stopni, po czym godzinę podpiekałem, tak żeby w środku było około 68-70 stopni. No i tak się prezentują nasze kabanoski. Ja je teraz zostawiłem na 4 do 5 dni na podsuszenie w temperaturze 12 stopni. Tutaj mi panuje w browarze. Potem jeszcze raz będę wędził na zimno i pakował próżniowo. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!